autobusem przez granicę. Kontrola paszportowa i bagaż. A0, A1. Jesteśmy w drodze, więc uczymy się słów na granica. Przejście graniczne. Przejście. Przejście graniczne. Bardzo dobrze. Teraz kontrola graniczna. Kontrola. Kontrola graniczna. Kontrola paszportowa i kontrola celna. Kontrola paszportowa. Kontrola celna. Kto nas sprawdza? Straż Graniczna albo celnik. Straż graniczna. Celnik. Ten człowiek w mundurze to funkcjonariusz. Funkcjonariusz, tak? Tak, zgadza się. Potrzebujemy dokumenty. Paszport, dowód osobisty, wiza albo karta pobytu. Paszport, dowód osobisty, wiza, karta pobytu. Super. Pamiętaj też o słowach bilet autobusowy, pasażer, kierowca, bagaż. Bilet autobusowy. Pasażer, kierowca, bagaż. I na koniec walizka, plecak i cel podróży. Walizka, plecak, cel podróży. Zbliżamy się do granicy. Widzisz ten znak? Tak, widzę. Co teraz? Autobus podjeżdża do przejścia granicznego. Nasz kierowca prosi o przygotowanie dokumenty do kontroli. Proszę przygotować dokumenty do kontroli. Za chwilę wsiądzie Straż Graniczna, ale zachowaj spokój. Jestem trochę zdenerwowany. Nie martw się, to rutyna. Wszystko będzie dobrze. Będę spokojny. Dziękuję, Kasia. Wsiadają do autobusu. Przygotuj się. Funkcjonariusz idzie w naszą stronę. Co mam mówić? Tylko słuchaj i odpowiadaj krótko. Uważaj. Teraz symulujemy sytuację. Dokumenty do kontroli, proszę. Proszę, oto mój paszport. Poproszę paszport. Oto paszport. Dokąd pan jedzie? Jadę do Warszawy. Jaki jest cel podróży? Cel podróży to turystyka. Jak długo pan zostaje? Zostaje tydzień. Czy podróżuje pan sam? Podróżuję sam. Świetnie. Bardzo dobrze sobie poradziłeś. To było łatwe. Bardzo dziękuję. Czekaj, musisz wiedzieć o paszportach. Czy ma pan paszport, czy dowód osobisty? Kiedy używam dowód osobisty? W strefie Schengen wystarczy dowód osobisty. A poza Unią? Poza Unią potrzebny jest paszport. Czasami strażnik mówi: proszę pokazać wizę. Rozumiem. Wiza jest ważna poza Unią. Dokładnie. Teraz już wiesz. Teraz mamy kontrola celna. Celnik może powiedzieć: proszę otworzyć walizkę. Co odpowiadam? Zapytają: co pan wiezie? Wiozę tylko ubrania. Dobrze. A czy ma pan coś do oclenia? Nie mam nic do oclenia. Czy wiezie pan papierosy albo alkohol? Nie, wiozę tylko ubrania. A jak plecak? Proszę pokazać zawartość plecaka. To jest mój bagaż osobisty. Bardzo poprawnie. Jesteś gotowy. Prawie koniec. Patrz na celnika. Dziękuję. Wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. To dla mnie ważne. Życzę udanej podróży.
Może pan jechać dalej. Czuję wielka ulga. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Ćwiczenie czyni mistrza. Podsumujmy teraz 3 najważniejsze zwroty. Jakie to zwroty? Numer 1. Dokumenty do kontroli. Dokumenty do kontroli. Zapamiętam. Numer 2. Cel podróży. Cel podróży, oczywiście. Numer 3. Nic do oclenia. Nie mam nic do oclenia. Pamiętaj, że spokój ułatwia cała kontrola. Bardzo dobrze tłumaczysz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To miłe z twojej strony. Czy możemy powtórzyć to jeszcze raz? Oczywiście, ale najpierw krótka przerwa. Dobra, odpocznijmy chwilę. Lubisz podróżować autokarem za granicę? Tak, lubię widoki za oknem. To świetny sposób na naukę języka. Dzięki za tę lekcję dzisiaj. Nie ma za co. Jesteś pilnym uczniem. Wszystko jest teraz jaśniejsze. To najważniejsze dla mnie dzisiaj. Będę gotowy na każdą kontrolę. Wspaniale. O to właśnie chodzi. Możemy kontynuować naukę jutro? Tak, jutro zrobimy coś nowego. To super pomysł. Dziękuję, Kasia. Miło mi. Do jutra zatem. Do jutra. Do zobaczenia później. Słuchajmy jeszcze raz. Autobusem przez granicę. Kontrola paszportowa i bagaż. A0, A1. Jesteśmy w drodze, więc uczymy się słów na granica. Przejście graniczne. Przejście. Przejście graniczne. Bardzo dobrze. Teraz kontrola graniczna. Kontrola. Kontrola graniczna. Kontrola paszportowa i kontrola celna. Kontrola paszportowa. Kontrola celna. Kto nas sprawdza? Straż Graniczna albo celnik? Straż graniczna. Celnik. Ten człowiek w mundurze to funkcjonariusz. Funkcjonariusz, tak? Tak, zgadza się. Potrzebujemy dokumenty. Paszport, dowód osobisty, wiza albo karta pobytu. Paszport, dowód osobisty, wiza, karta pobytu. Super. Pamiętaj też o słowach bilet autobusowy, pasażer, kierowca, bagaż. Bilet autobusowy. Pasażer. Kierowca. Bagaż. I na koniec walizka, plecak i cel podróży. Walizka, plecak, cel podróży. Zbliżamy się do granicy. Widzisz ten znak? Tak, widzę. Co teraz? Autobus podjeżdża do przejścia granicznego. Nasz kierowca prosi o przygotowanie dokumenty do kontroli. Proszę przygotować dokumenty do kontroli. Za chwilę wsiądzie Straż Graniczna, ale zachowaj spokój. Jestem trochę zdenerwowany. Nie martw się, to rutyna. Wszystko będzie dobrze. Będę spokojny. Dziękuję, Kasia. Wsiadają do autobusu. Przygotuj się. Funkcjonariusz idzie w naszą stronę. Co mam mówić? Tylko słuchaj i odpowiadaj krótko. Uważaj. Teraz symulujemy sytuację. Dokumenty do kontroli, proszę. Proszę, oto mój paszport. Poproszę paszport. Oto paszport. Dokąd pan jedzie?
Jadę do Warszawy. Jaki jest cel podróży? Cel podróży to turystyka. Jak długo pan zostaje? Zostaje tydzień. Czy podróżuje pan sam? Podróżuję sam. Świetnie, bardzo dobrze sobie poradziłeś. To było łatwe. Bardzo dziękuję. Czekaj, musisz wiedzieć o paszportach. Czy ma pan paszport, czy dowód osobisty? Kiedy używam dowód osobisty? W strefie Schengen wystarczy dowód osobisty. A poza Unią? Poza Unią potrzebny jest paszport. Czasami strażnik mówi: proszę pokazać wizę. Rozumiem. Wiza jest ważna poza Unią. Dokładnie. Teraz już wiesz. Teraz mamy kontrola celna. Celnik może powiedzieć: proszę otworzyć walizkę. Co odpowiadam? Zapytają: co pan wiezie? Wiozę tylko ubrania. Dobrze. A czy ma pan coś do oclenia? Nie mam nic do oclenia. Czy wiezie pan papierosy albo alkohol? Nie, wiozę tylko ubrania. A jak plecak? Proszę pokazać zawartość plecaka. To jest mój bagaż osobisty. Bardzo poprawnie. Jesteś gotowy. Prawie koniec. Patrz na celnika. Dziękuję. Wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. To dla mnie ważne. Życzę udanej podróży. Może pan jechać dalej. Czuję wielka ulga. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Ćwiczenie czyni mistrza. Podsumujmy teraz 3 najważniejsze zwroty. Jakie to zwroty? Numer 1. Dokumenty do kontroli. Dokumenty do kontroli. Zapamiętam. Numer 2. Cel podróży. Cel podróży, oczywiście. Numer 3. Nic do oclenia. Nie mam nic do oclenia. Pamiętaj, że spokój ułatwia cała kontrola. Bardzo dobrze tłumaczysz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To miłe z twojej strony. Czy możemy powtórzyć to jeszcze raz? Oczywiście, ale najpierw krótka przerwa. Dobra, odpocznijmy chwilę. Lubisz podróżować autokarem za granicę? Tak, lubię widoki za oknem. To świetny sposób na naukę języka. Dzięki za tę lekcję dzisiaj. Nie ma za co. Jesteś pilnym uczniem. Wszystko jest teraz jaśniejsze. To najważniejsze dla mnie dzisiaj. Będę gotowy na każdą kontrolę. Wspaniale. O to właśnie chodzi. Możemy kontynuować naukę jutro? Tak, jutro zrobimy coś nowego. To super pomysł. Dziękuję, Kasia. Miło mi. Do jutra zatem. Do jutra. Do zobaczenia później.